Na tym etapie każdy gracz przynajmniej słyszał o serii Ace Attorney, kultowej serii visual novel od Capcomu, która podbiła internet swoją memicznością, choć to dotyczy bardziej oryginalnej trylogii na Game Boy Advance niż późniejszych części. Te jednak ostatnio przeżywają swój renesans dzięki kolekcjom dostępnym na wszystkich platformach obecnej generacji, w tym także najnowszą z nich, dotyczącą chyba najkreatywniejszych odsłon tej serii. Mowa tu mianowicie o Ace Attorney Investigations oraz jego sequelu Investigations 2 Prosecutor's Gambit, po raz pierwszy wydanego na rynku zachodnim właśnie w tej kolekcji. I jako że te gry są do siebie bardzo zbliżone, uznałem, że lepiej będzie omówić obie w jednym materiale. Cześć, jestem Lord Venom, a to jest kolejna retrospektywa z mojej niekończącej się walki z backlogiem. Tym razem jednak podwójna. Zamierzam wykorzystywać ten format, gdy uznam, że tak będzie ciekawiej, albo że lepiej będzie stawić dwie gry obok siebie. Witam więc w mojej pierwszej, podwójnej retrospektywie. Tym razem o grze Miles Edgeworth Ace Attorney Investigations Collection, wydanej w 2024 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xboxy Series oraz Nintendo Switch. Ja ogrywałem na PC-cie. Nie przedłużając, zapraszam. Choć kolekcja wyszła pod koniec 2024 roku, tak same gry w niej zawarte pamiętają jeszcze czas Nintendo DS. Investigations Miles Edgeworth zadebiutował w 2009 roku na DS w Japonii. Rok później na całym świecie. Z kolei w 2017 trafiło też na telefony z Androidem i iOS-em. Ciekawie jednak wygląda sprawa Investigations 2. Ta wyszła w 2011 na DS i także trafiła na telefony w 2017. Jednak nigdy wcześniej nie została oficjalnie przetłumaczona na język angielski. Fani przygotowali własne tłumaczenie, jednak znajduje się w nim kilka błędów. Cieszy więc, że teraz wreszcie mamy ułatwiony dostęp do tych w miarę unikalnych odsłon serii. Unikalnych o tyle, że wyjątkowo nie wcieramy się w adwokata zbierającego dowody i wykorzystującego je potem w sądzie, a właśnie w Milesa Edgewortha, ulubionego prokuratora gamingu, prowadzącego swoje śledztwa w terenie. I to wbrew pozorom zmienia więcej niż mogłoby się wydawać. Zacznijmy jednak od początku, czyli od fabuły. Akcja pierwszego Investigations dzieje się miesiąc po zakończeniu oryginalnej trylogii, czyli gier z Phoenixem Wrightem w roli głównej. Prokurator Miles Edgeworth całkowitym przypadkiem zostaje wplątany w pościg za międzynarodową szajką przemytników. W jego trakcie poznaje też szlachetną złodziejkę Kay Faraday, która bada zniknięcie jej poprzednika, znanego jako Yatagarasu. Z czasem okazuje się, że te dwie sprawy nie tylko się łączą, ale mają też związek z jedną z niedokończonych spraw, jakimi zajmował się Edgeworth na początku swojej kariery. W związku z tym całość nabiera osobistego charakteru. Typowo dla serii Ace Attorney fabuła pełna jest absurdów i przesady, choć nie brakuje tu też powagi i melodramatyzmu. Problem w tym, że na tle pozostałych odsłon wypada raczej średnio. Mimo że gra kładzie duży nacisk na myślenie, to ciężko nie odnieść wrażenia, że Miles odnosi sukcesy nie tyle dzięki własnym zdolnościom, co dzięki szczęściu. W pierwszej połowie zdarzy się to raczej rzadko, ale na samym końcu potrafi siedzieć aż 7 razy pod rząd. Choć jak wiadomo, nie gra się w te gry dla samych spraw, a bardziej dla postaci i ich rozwoju. Tu właśnie błyszczy nasze główne trio: Edgeworth, detektyw Gumshoe oraz Kay. Jak już wspomniałem, ta gra dzieje się po trylogii Phoenix Wright Ace Attorney. Przez te gry Miles był prokuratorem jak każdy inny w japońskim systemie prawnym. Nie bez powodu podkreślam, że japońskim, bo w tamtym systemie nie ma czegoś takiego jak domniemanie niewinności. Prokuratorzy robią wszystko, by skazać jedynego podejrzanego, nieważne czy dowody wskazują na to czy nie. I w ciągu trylogii Phoenix uświadomił Edgeworthowi, że to złe podejście. Miles, którego widzimy tutaj, już zdążył je zmienić. Teraz dąży do odkrycia prawdy i obrony niesłusznie oskarżonych. Postrzegamy wydarzenia z jego perspektywy i przy okazji dowiadujemy się, co siedzi w jego głowie. Że nie jest tak chłodny, na jakiego wygląda, jaką naprawdę ma relację z detektywem Gumshoe i że w tajemnicy jest ogromnym fanem pewnego serialu o samurajach, ale usilnie stara się to ukryć. Wprowadzenie postaci Kay z kolei daje mu dużo okazji do pokazania tej bardziej przyjacielskiej strony. Dlatego pomimo średnich jakościowo spraw, bardzo miło się poznaje opowieść przez te około 20 godzin trwania gry. Za to znacznie lepiej wypada opowieść dwójki. Kilka dni po wydarzeniach z jedynki, Edgeworth zostaje wezwany do zbadania usiłowania zabójstwa prezydenta innego kraju. Nasze trio odkrywa jednak, że jest to jedynie część większego procederu, związanego bezpośrednio ze środowiskiem prawnym. Podejście Edgewortha nie spotyka się jednak z aprobatą komitetu prokuratorskiego, który grozi mu pozbawieniem odznaki i uprawnień prokuratora. Wykorzystać tą sytuację chce dawny protegowany ojca Edgewortha,
Eddie Fender. Pojawia się w środku śledztwa, chcąc namówić Milesa do pójścia w ślady ojca i zostania adwokatem po stronie obrony. Teraz Edgeworth nie tylko mierzy się z przeciwnościami większymi niż kiedykolwiek, ale i musi zdecydować, w jaki sposób chce nadal pomagać ludziom i czy to, co robi, jest naprawdę słuszne. Fabuła od samego początku ma bardzo wysokie stawki i znacznie lepiej napisanych antagonistów. Powraca też sporo postaci z oryginalnej trylogii jako fanserwis, ale wykorzystany w bardzo kreatywny sposób. Cieszy też ciekawe rozwiązanie tzw. syndromu trzeciej sprawy, poprzez retrospekcję, w której wcielamy się w ojca Milesa. Zazwyczaj trzecie sprawy w grach tego typu najbardziej się dłużą, ale tu tego nie czuć dzięki zmianie perspektywy oraz wprowadzeniu nowych elementów. Choć całość jest dłuższa, bo zajmuje nieco powyżej 30 godzin, tak poszczególne sprawy są o wiele bardziej angażujące. Z kolei Miles tym razem znacznie częściej wygrywa dzięki swoim zdolnościom. To nie tylko dobrze napisany sequel, ale prawdopodobnie jedna z najlepszych opowieści w całej serii Ace Attorney. Całość zajmuje nieco powyżej 30 godzin, ale to dobrze spędzony czas z wieloma emocjonalnymi momentami. W kwestii gameplayu już wcześniej zaznaczyłem, że jest to kolekcja gier typu visual novel, ale Ace Attorney od początku zawierało pewną dozę interaktywności. Nie doświadczymy tu wyborów zmieniających całkowicie fabułę, ale dużo zależy od tego, czy dokonamy poprawnych wyborów, by popchać fabułę do przodu. I tutaj mam pewną zagwozdkę. Kolekcja wprowadza tryb czytelnika, który sprawia, że gra sama idzie do przodu i dokonuje za nas poprawnych wyborów. Tylko w takim razie jaki jest sens wydawania pieniędzy na tą kolekcję, skoro taki sam efekt da obejrzenie całej gry na YouTubie? Szczególnie, że gra nawet nie da nam części osiągnięć, jeśli będziemy grać w tym trybie. Ale przede wszystkim ominą nas w ten sposób setki unikalnych linii dialogowych, w tym wiele naprawdę zabawnych sposobów, w jaki Edgeworth próbuje się wybronić po pomyłce. Tak więc lepiej tego trybu w ogóle nie wybierać i grać normalnie. A jak ta normalna rozgrywka wygląda? Otóż trochę inaczej niż w głównych odsłonach. Zamiast ustawionych w miejscu teł i przeszukiwania ich lupą, mamy teraz obszary, w których możemy kontrolować Edgewortha bezpośrednio w formie sprite'a 2D. W ten sposób wchodzimy w interakcję z przedmiotami i innymi postaciami. Dopiero wtedy zyskujemy dostęp do standardowego dla serii widoku i możemy z bliska przyjrzeć się przedmiotom. Z kolei w przypadku postaci zadajemy im pytania. Gra pójdzie do przodu dopiero gdy sprawdzimy wszystko, co jest ważne dla sprawy. Niekoniecznie wszystko, co jest widoczne na ekranie. W związku z tym nigdy nie musimy się bać, że zabraknie nam kluczowych informacji. Gdy już przyjdzie co do czego, staniemy do dyskusji, w której wykorzystamy te informacje. Dyskusje wyglądają dokładnie tak samo jak wysłuchiwanie zeznań w głównej serii. Investigations jednak nie jest podzielone na śledztwo i proces. W związku z tym dyskusje zdarzają się o wiele częściej. Moim zdaniem jest to zmiana na plus, ponieważ właśnie te sekwencje są najbardziej intensywnymi momentami w grze. Dlatego wydaje mi się, że teraz są bardziej równomiernie złożone niż w głównych odsłonach. Zbyt dużo pomyłek cofnie nas do poprzedniego zapisu. W związku z tym dobrze, że możemy i zresztą powinniśmy zapisywać najczęściej jak to możliwe. Kluczowe też będzie uważne czytanie i rozumienie tego, co się dzieje, sprawdzanie dowodów w naszym dzienniku, a także kombinowanie jak się to może wiązać, albo po prostu robienie tego co w poradniku. Nie jest to zbyt wymagające, ale na pewno przyspieszy wasze przejście o kilka godzin. Dwójka dodaje jeszcze minigrę, nazwaną szachami umysłu. Dodaje ona limit czasowy do naszych wyborów. Jednak przekroczenie limitu nie cofa nas do ostatniego zapisu, a tylko do początku rozmowy. Nie ma realnych konsekwencji, więc zmiana jest wyłącznie kosmetyczna. Na pewno najwięcej czasu spędzimy na samym czytaniu i muszę przyznać, że potrafi być to bardzo męczące. Nie są to gry na długie sesje. Były projektowane na konsole przenośne, więc raczej robiono je z myślą o krótszych sesjach, jak dla zabicia czasu podczas przejazdu pociągiem albo pobyt w poczekalni. Po kilku godzinach łatwo jest stracić uwagę. Wtedy lepiej zrobić sobie przerwę na inną grę. A przynajmniej ja tak robiłem. Choć sam rozwój wydarzeń nie jest ciekawy, tak bardzo łatwo zatęsknić za sprawczością. W sensie większą niż wybór opcji z listy i przeklikiwanie dialogów. Wizualnie z kolei mamy kilka opcji. Możemy wybrać oryginalny styl graficzny lub nowy, mniej rozpikselizowany. I choć nowe sprite'y dla postaci nie wyglądają źle, tak zdecydowanie wolałem te oryginalne. Po pierwsze są bardziej wierne oryginalnej wizji twórców tych gier. Po drugie jest coś urokliwego w pixelarcie. Mózg gracza uzupełnia brakujące detale i zawsze wygląda to lepiej w głowie niż gdyby gracz miał je faktycznie zobaczyć. A po trzecie, przy tych sprite'ach pomagała Capcomowi ekipa z Arc System Works. Możecie ich znać z bijatyk Guilty Gear albo BlazBlue, ale sprite'y to nie wszystko, co gra ma do zaoferowania. Standardowo dostajemy też bardziej statyczne portrety postaci, jak zawsze pełne ekspresji i dobrze oddające dany charakter. W tej kwestii Investigations, tak samo jak w poprzedniej części Ace Attorney, są niezrównane. Poza tym przed nami pojawi się wiele lokacji i teł, dość szczegółowych i w miarę zróżnicowanych. W ciągu rozgrywki nie odniosłem wrażenia, że wyglądają monotonnie. Choć nie zapierają dechu w piersiach, to w większości raczej mi się podobały. W kwestii udźwiękowienia z kolei nie usłyszymy żadnych dialogów. Jeśli już, to raczej standardowy zestaw dźwięków użyty w poprzednich częściach. Z kolei jeśli chodzi o muzykę, to dostaniemy do wyboru aż dwa soundtracki. Oryginalny i aranżowany. Oryginalny soundtrack jest bardziej intensywny,
ale wciąż subtelny i świetnie pasuje do tego, co się dzieje na ekranie. Aranżowany z kolei ma o wiele więcej instrumentów, według mnie za wiele i okrada to trochę muzykę z tej subtelności. Ostatecznie jednak wybór zależy od gracza i nie mam zamiaru nikogo zmuszać do zgadzania się ze mną w tej kwestii. Na sam koniec dodam, że owe kolekcje od Capcomu oferują nie tylko same gry, to też możliwość przejrzenia grafik i materiałów promocyjnych w galerii, a także możliwość wysłuchania soundtracku z poziomu menu głównego. Nie inaczej jest i tu, choć jest to tylko bonus do całości. I tak miło ze strony twórców, że zebrali taki kawał historii w jednym miejscu. W taki sposób Capcom znacznie ułatwił dostęp do niemal wszystkich odsłon serii. Jedyną brakującą jest jeszcze Phoenix Wright vs Profesor Layton, ale ze względu na obecność tego drugiego szanse są raczej niewielkie. No chyba, że w następnej kolejności Capcom przeportuje gry i o nim. Ale czy tak się stanie? Tylko czas pokaże. Podsumowując, obie części Ace Attorney Investigations to jedne z najlepszych visual novel dostępnych na rynku. Nieco mogą stracić w oczach kogoś, kto nie grał w poprzednie odsłony, ale nawet bez ich znajomości gracz otrzymuje zestaw postaci, który da się bardzo łatwo polubić. Gry te zmuszają do myślenia i starczą w sumie na 50 do 60 godzin. Nie są najlepsze na długie sesje, ale możemy zapisać je w dowolnym momencie, więc to żaden problem. Są bardzo miłe dla oka, a muzyka też nie bije po uszach. Kilka utworów, w tym te grające podczas wygrywania dyskusji, szczególnie zapada w pamięć. W związku z tym, jeśli nie straszy Was ogromna ilość tekstu oraz długość całości, to obie gry mogę gorąco polecić. Na tym zakończę materiał. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba i dajcie łapkę w górę. Kliknijcie też dzwonek, by nie przegapić moich kolejnych materiałów. Jeśli chcecie, możecie zostawić komentarz i powiedzieć, co Wy myślicie o serii Ace Attorney i o tych grach. Ja z kolei się żegnam i zapraszam ponownie na moją kolejną walkę z backlogiem. Mówił do Was Lord Veynon. Do usłyszenia.